Cześć, witam Was serdecznie. Niedzielne popołudnie i Berlin znowu robi to, co potrafi najlepiej. Odpina wrotki. Oficjalnie ruszyła parada Carnaval de Cultures. I żebyście mieli punkt odniesienia, wyobraźcie sobie ponad 50 różnych grup z całego świata, łącznie jakieś 4000 wykonawców na ulicach. I nie mówimy tu o nudnej akademii czci. Tutaj każdy chce się ogłuszyć swoją energią, kolorem i basem, od którego drżą plomby w zębach. Są tu brazylijscy tancerze samby, którzy ruszają się w sposób trochę przeczący prawom anatomii. Są też potężne platformy z systemami muzycznymi, afrykańscy bębniarze i azjatyckie smoki. Pełen przekrój. Od tradycji przez nowoczesny street art, aż po totalną berlińską awangardę. Stojąc tak tutaj, patrząc na ten miks kultur, uśmiechów i absolutnego braku spiny, przypomniało mi się to, o czym rozmawiałem na koniec poprzedniego materiału. Bo spójrzcie na nich. Ci wszyscy ludzie pochodzą z totalnie różnych światów. Często z krajów, które w wiadomościach telewizyjnych pojawiają się tylko w kontekście konfliktów. A tutaj stoją obok siebie, tańczą i dzielą się tym, co mają najlepsze. Zostawiam Was na chwilę z tymi dźwiękami. Zobaczcie, jak to wyglądało. Santiago.
To tylko utwierdza mnie w tym, co mówiłem ostatnio. Polityka dzieli i jest zła. Gdyby tak na chwilę zabrać ludziom politykę, schować gdzieś głęboko tych wszystkich polityków, a w zamian dać światu po prostu dobrą muzykę i dobre jedzenie, ten świat byłby piękniejszy i znacznie bezpieczniejszy. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.